Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie trochę wyjazdowym odcinkiem, ponieważ jedziemy oddać głowicę do obróbki. Zobaczycie mniej więcej, no postaramy się przynajmniej nagrać, jak ta głowica będzie obrabiana. Jedzie ze mną Kazimierz, zaraz się wypowie dokładnie, co będziemy robić. Cześć! Jedziemy podrzucić głowicę, żeby dopasować zaworki, które wzięliśmy od Fmic. No i jeszcze przy okazji, jak trzeba będzie, oczywiście wymienimy prowadnicę. Lecimy w trasę, no i do zobaczenia za chwilkę. Dotarliśmy na miejsce, wyciągamy zabawki, niesiemy do chłopaków i zobaczymy, co powiedzą. Czy coś się w ogóle nadaje z tego do zrobienia, czy nie? Czy powiedzą, że weźcie ten złom. Nic, pudełko, możesz zrobić. Ale tutaj jeszcze patrz, to jeszcze to pokażę wam, bo już pewnie jest po aukcji. Ale tutaj na Woś mamy zobaczyć taką aukcję z podpisami Poczciwy Krzycho, Kajto, Budda, no i Duży w Maluchu. I ona pewnie już jest wylicytowana, jak ten odcinek widzicie. No ale cóż, tu jeździ na razie w bagażniku, zaraz sobie z nią zdjęcie zrobimy, wystawimy aukcję. A teraz idziemy z naszą głowicą. Te nasące zmieniamy, jak są takie fajne? Wszystkie zmienić? Generalnie no tutaj są troszkę zaostrzone te, natomiast no nie wiem, czy jest taka potrzeba. Jak chcecie, to bym tak zrobił. Słuchajcie, ja teraz wiem, że jestem w odpowiednim miejscu, zobaczcie sami zresztą. A jest co 1/10? Nie zwróciłeś na to uwagi. Też co 0,5%? Powiecie na ostro, Tak, nie? na ostro to zrobić. Co zaostrzyć? No żeby powietrze to tam łączenie, nie hamowało. nie? Żeby się tutaj, Żeby tak łagodnie wpada powietrze, to żeby rozcinało, a nie zderzało. Chodźcie chłopaki, coś wam pokażemy jeszcze. Maluszka. Tutaj czeka na lepsze czasy. Zobaczymy, co tam w środku. To jest dawna zabawka za czasu szkoły. Tylko trochę zapuszczony. Nie, no dobre miejsce jesteś, że... To dopiero początek. To muciło. 50 koni. Dobra, chodźmy, jedziemy tam do tego drugiego magazynu. Wiedziałeś o tych maluchach? Tak. Tak wiedziałeś, tak? Znaczy jednego, no, ale drugiego to nie widziałem. Ukryty w szopie. No słuchajcie, no Kazimierz o tym wiedział, ale o tym drugim nie wiedział, a ten drugi, no to jest swap, tak? Czyli coś jak my mamy, też jakaś fajna konfiguracja, no nie? Więc zaraz mam nadzieję, że go zobaczycie. Co prawda, chłopaki powiedziały, że no nie bardzo chcą go pokazać, bo to są auta, które w tym momencie jakby nie jeżdżą, nie są odsprzątane, ale myślę, że nie ma to... Myślę, że nie ma to dla nas znaczenia tak naprawdę, bo wiadomo jak z czasem u każdego to wygląda, więc mam nadzieję, że go uda nam się zobaczyć, pokażę wam go i no, zapowiada się fajnie. Niedaleko. Nikt nie będzie wiedział o tym. To jest taka moja wydumka, bo nie miałem innego pomysłu, żeby się lepiej kręcić. To jest takie coś, ale nie da się bardziej otworzyć. Trzeba było dopiero przygotować. No i widzicie, Dobra, trochę jest to ja to widzę. nieumyte. Czekaj, ja zgadź, zobaczymy, czy aparat ogarnie. Coś będzie widać. Tym lepiej. Dobra, możesz o nim coś opowiedzieć? Co to zrobiłeś? Nie wiem od czego by Ale to to nie jest 9.5, to co mówiłeś, nie? Nie, to jest taka naklejka, bo jak zobaczyłem potem, że są inne, no to już niepotrzebnie ją nakleiłem. To jeździ na, jakby to powiedzieć, własnej roboty paliwie alkoholowe, E80. I co tam? Na silnik jaki? Z czego? Bo tam... To jest Fiat 500 900 Twin Air, dwucylindrowa jednostka. Jeździłeś już nim? Gdzieś tam na jakieś rajdy czy W coś? zawodach nie, ale tylko po prostu tak do testu, żeby to wszystko ogarnąć, żeby działało, bo
nie było łatwo, że tak powiem. Wiele rzeczy szkoliło. No jak Ale jeździ? bardzo dobrze. Zadowolony z tego, nie? Tak, bardzo jestem zadowolony, tylko jest problem z taką sprawą, że tu mam skrzynię maluchowską, no i ona niestety bardzo długo nie wytrzymuje. Trzeba delikatnie jeździć, ładnie włączać biegi, bo jak się coś zrobi za ostro, no to bardzo szybko się po prostu rozlatuje. Ale patent tak. Jak mi kolega powiedział o tym, że jest taki silnik, to od razu pojechałem po niego. A ile to ma koni? Może około 120, ale nigdy nie sprawdzane, bo jeszcze nie było skończone, żeby można było jechać. Ja lubię, jak jest wszystko tak jak należy. Ja jestem zadowolony i wtedy dopiero mogę coś sprawdzać. Otwórz ten motor. Nie całkiem, bo to... Wiesz, wy jesteście walnięci, nie? Tak. Jak się lubimy bawić i na miarę możliwości coś sobie robimy niestandardowego. A tym bardziej, że to nie jest jakaś wielka sztuka, a działa dużo lepiej. Dobra, patrzcie, no to sobie zapamiętajcie. Zdrowo popieprzeni jak my. To powiedz mi co, 2 tygodnie, 2, 3? Niestety z Ja powrotem. myślę, że do 2 tygodni zrobimy. Dobra, dzięki. Trzymaj się. Na razie. Na razie, cześć. Much later. Słuchajcie, jesteśmy ponownie tutaj po Głowicę. Zaraz zobaczymy Głowicę, jak wygląda i zobaczymy, czy będziemy polecać. Nie jesteśmy dobrej myśli, tak naprawdę idziemy ją odebrać, zobaczyć. Zaraz wam wrzucimy. Jeżeli chłopaki nakręcili jakieś filmy, no to będziemy je wrzucać tutaj w tym vlogu. Dzień dobry, siema. Cześć. Tam. No co mamy? Głowicę? Jest zrobiona. Proszę oglądać, pokazywać. To mamy na miejscu zaworki. Zobaczymy, co tu się dzieje w kanałach. Chłopaki coś tutaj podziałali. Zaoszczyli nam te takie dzielniki kanałów, jeśli chodzi o dolot. Mamy prowadnice nowe, wpakowane z Super TH. Tutaj też pozgrywane kanały, lekko rozwiercone, co się dało. No, zaworki podocierane. Tutaj widać, przygnia jest, szary paseczek. Widać, gdzie mamy gniazdo zaworowe odbite. Tyle, tutaj będziemy musieli sobie, widzę, jeszcze podziałać troszeczkę w kwestii wyrównania objętości kanałów, znaczy komór spalania. I głowicę będziemy mogli sobie składać na gotowo. Czyli tutaj będziesz to wyrównywał, tak? Żeby komorę dopasowywał będziesz, Tak, jeszcze każdą komorę indywidualnie będziemy mierzyli objętość, tak żeby każda objętość komory spalania była taka sama, żeby każdy cylinder miał dokładnie taki sam proces spalania poprzez taki sam stopień sprężania pomiędzy cylindrami. Okej. Czyli co, zabieramy sprzęt, pakujemy. To są jeszcze nasze pudełeczka, nie? Tak, dokładnie. To są zawory. Czyli mamy wymienione zawory, prowadnice, generalnie wszystko. Tak, obrobione gniazda i obrobione troszeczkę kanały ssące, a wydechowe mniej, bo mamy tylko tutaj zgrane to, co mamy rozwiercone, a tutaj jeszcze sobie ewentualnie, jak będziemy mieli chwilkę, to też tam jakieś wady odlewnicze wyrównamy. Głowica już jest spakowana, zaraz ją bierzemy, będziemy jeszcze oczywiście w tym odcinku obrabiać tutaj całą komorę spalania, ale my jeszcze jedziemy zawieźć nasze felgi przednie na roztoczenia otworu centrującego, no bo z Audi R8 mamy tam chyba 56 mm, a potrzebujemy tak w Mazdzie 67 mm, więc trzeba to zmienić. Także jedziemy je oddać do zmiany, do roztoczenia. No mam nadzieję, że też to szybko potrwa, a my zaraz wracamy do garażu, do warsztatu i zajmiemy się dalej głowicą.
Dobra, my właśnie wróciliśmy do warsztatu Kazimierza. Kazimierz już troszkę głowicę przygotował, ale zaraz wam o tym wszystkim opowie, co dziś jeszcze będziemy z nią robić, żeby ją skończyć chyba prawie w 100%. Tak, to do kończenia mamy te wszystkie ostre krawędzie, o których mówiliśmy. A tutaj już troszeczkę się zaczęło. Tutaj widać, że można sobie przeciąć paluszek, jakby mocniej przycisnąć. A mamy wsadzone takie zawory statystyczne, tak żeby sobie można było tutaj delikatnie podjechać dookoła i usunąć te ostre krawędzie i nie uszkodzić przylgni na gnieździe zaworowym, którą już mamy gotową. No i co? I trzeba będzie jeszcze wszystkie takie po planowaniu też tutaj są takie ostre krawędzie, także to wszystko trzeba pousuwać. Do tego mamy taki na dremelku na przewodzie giętkim taką specjalną, nazwijmy to szczoteczkę do zbierania takich różnych gratów. I robimy to sami, dlatego że jeszcze sobie wszystkie komory spalania sprawdzimy pod względem objętości, czy mają równe objętości i ewentualnie sobie będziemy mogli tymi wszystkimi zakamarkami wyrównać ewentualne różnice pomiędzy cylindrami. Teraz ty coś zrobisz. No dobra, to robię to dlatego pewnie, bo większość osób mówi, że ja nic nie robię, tak? I dlatego dajesz mi. Ale mi musisz powiedzieć, co mam zrobić dokładnie. Czyli mam tutaj jechać na przykład to, tak? Tu. Tak, musisz te wszystkie takie ostre krawędzie. Czyli tak jak ma być w tym miejscu, tak? Mniej więcej? Tak, można by to było powiedzieć, że tak, ale ten cylinder w zasadzie mamy prawie gotowy. Po prostu następny trzeba zrobić tak samo. No to jedziemy. Jeżeli to jest trzeci cylinder, czy drugi? To jest trzeci. To jest trzeci, więc jeżeli za parę lat będziemy oglądać ten film i będziemy... Parę lat, za rok, i będziemy mieli awarię trzeciego cylindra, to wiecie, kto za to odpowiada. Zakończyliśmy już taki etap wstępnego odgrzybienia komór spalania. A mamy je najpierw w tym takim mini włoskiem murzyna, tak zwanym, pozbierane krawędzie ostre i teraz wyszczoteczkowane, także możemy sobie ładnie je przemierzyć. I jak sobie przemierzymy, to zapolerujemy już na pięknie. Czyli mierzysz je na oryginalnych zaworach, tych, które będą tutaj. Tak, mierzę na oryginalnych zaworach. Nasze zabezpieczenie usuwam. Zmyjemy te wszystkie jakieś drobne opiłki, które tam się nam z tej obróbki drobnej pozbierały. Wsadzamy zawory, wkręcamy świecę, no i każdą komorę z osobna mierzymy. No i to będzie nasza uszczelka pod głowicę. Troszkę się zmiała, ale wyprasujemy. Miała być odprężająca, a jest trochę chyba sprężająca. No niestety tak wyszło. Zaworki są czyste, teraz jeszcze doczyścimy głowicę. Najpierw zdmuchniemy. Opiłków dużo nie było z tego drobnego smyrania, ale zawsze trzeba to usunąć. Każdy czonek sobie smarujemy, żeby był, nic się tam nie pozacierało. No i delikatnie tutaj przylgnie zaworowe też przesmarujemy, żeby były szczelne. Co prawda dużo ciśnienia nie ma, ale zawsze mogłoby podpływać, a jak sobie damy kropeleczkę taką oleju, to powinno się to nam uszczelnić. To teraz będziemy mierzyli objętości komór spalania. Mamy takie specjalne szkiełko nakrywkowe. To jest kawałek po prostu poliwęglanu z wywierconą dziurką. Przykładamy sobie, uszczelniamy smarem. No i każdą komorę tak po kolei będziemy zalewali olejem. Tutaj mamy szczykaweczki z podziałką. Podziałka co prawda pewnie jest słabo widoczna. Czekaj, próbuję z obiektywu, ale mamy, ta szczykaweczka to są 22 ml, każda pełna. No i do dokładniejszego pomiaru już tam do dziesiątych
części mamy szczykaweczkę troszkę mniejszą, także smarujemy, uszczelniamy, zalewamy. No i niczym przed zaszczykiem trzeba pozbyć się powietrza ze szczykawki. Upuszczamy sobie banieczkę, która się tam zebrała. No i teraz sobie sprawdzamy 22 ml i zalewamy do pełna. No i wyszła nam kolejna szczykaweczka, czyli mamy już w sumie 44 ml. Szkiełko plastikowe, przeźroczyste, dlatego żeby właśnie widzieć wszystkie bąbelki. Tych bąbelków oczywiście musimy się pozbyć stąd, przelewając odpowiednio. Nie jest to proste niestety zadanie. Czasem się nie uda, więc trzeba będzie tam jakąś małą poprawkę wziąć na takie bąbeleczki, gdyby nam zostały. No i tu mamy 10 ml. Zobaczymy, ile z tego się uda jeszcze tutaj wlać. Tu mamy jeszcze bąbelka, którego musimy wyłowić. No i teraz pozostałą część uzupełniamy. No to mamy zalaną komorę do pełna. Teraz sobie zobaczymy, ile nam zostało. Zostało 2,1/4 ml, czyli z grubsza mamy tutaj 44 w tej komorze. 44 plus 7 około. Dobra, to my widzimy się po wszystkich komorach i zaraz dajemy wam relację, co i jak. Okay. Dobra, mamy pomierzone wstępnie przynajmniej za pierwszym razem wszystkie komory. Wygląda to chyba obiecująco. Tak, niewielkie w sumie rozbieżności, mieścimy się w gruncie rzeczy w 0,7 cm3. Oczywiście spróbujemy sobie to poprawić, ale jeszcze wcześniej sprawdzimy też sam pomiar na tym cylindrze, bo stosunkowo duża rozbieżność. No wyszło 44,7, tak. A maksymalnie mamy tak 44,7,7, 7,5, 7,4, tak? Tak, czyli jakby to było 7,4, to by było już ok, nie? Tak, ale kontrolnie sobie sprawdzimy, czy dobrze nam się zmierzyło szczykaweczkami, no bo to zawsze gdzieś tam zabąbelkowanie, tylko oczywiście musimy to zlać, wyczyścić do zera i przemierzymy. Ale mówisz, że taka rozbieżność typu 0,4, 0,3, tak? Tak. Jest ok, bo to jest silnik przy 2,4. Tak, przy tej pojemności jednego cylindra to jak najbardziej. Gdyby to był na przykład motocykl z silnikiem 600 cm, ale 4 cylindry, no to tam każdy cylinder ma po 150 cm3, więc wtedy ta różnica byłaby już znacząca, więc tam przykładowo schodzimy do tych 0,2 maksymalnie różnicy. Dokładniejsi zrobią nawet 1/10 cm3, także przy tej pojemności, gdzie jeden cylinder mamy 600 cm3, różnica rzędu 0,7, nawet jeśli by to nie był błąd pomiaru, to nie jest to dużo. To wyrównaliśmy tę i tę komorę. Tych już nie będziemy ruszali, bo są w 0,2, więc nie było sensu. No i teraz sobie tylko zapolerujemy te komory, żeby zminimalizować jakieś tam wszystkie ryzyka pochłaniania ciepła i spalania stukowego, i będziemy mogli przejść sobie do kanałów wydechowych. Tam jeszcze też chcemy poprawić pewne detale, ale na razie zamykamy temat komór spalania. Tu mamy tutaj komory już poobrabiane, zmyjemy sobie, sprawdzimy teraz już finalnie, jakie mamy objętości komór i później przejdziemy do kanałów wydechowych, poprawimy sobie to, co nam tam
się nie podoba, bo sące już nam chłopaki obrobili, jest bardzo przyzwoicie. Także tylko pozostaje nam wydech, no i będziemy mogli złożyć. A few moments later. Dobra, jesteśmy ponownie, mamy tak, w tym momencie wypolerowane już i sprawdzone komory spalania. Wyszło tak, że tutaj jest tak 51,5, 51,5, 51,5, no i tutaj ta, do której wszystko robiliśmy, czyli 51,7. W tym momencie bierzemy się za kanały wydechowe. Właśnie kanały. No i tak, będzie z tym trochę zabawy, bo tutaj jest, tak jak pamiętacie zresztą, nietypowy kanał połączony, więc będzie utrudnione dojście. Zobaczymy, na ile uda się tam dojść, żeby go wypolerować. No i w sumie po polerce zostaje nam montaż sprężynek. Tak, sprężyny, zaworki, zameczki w kupę trzeba zmontować. Tyle. I w teorii kończymy głowicę. No to mów, co robić teraz, jak to wygląda. Wziąłem ściernicę listkową i będę sobie przymierzał do otworu, czy pasuje i czy tam wejdzie i będzie mogło to działać. Od czego zaczynasz? A jaka ziarnistość? Może to podpowiemy. No najgrubiej, czyli 40. A później? Później no jakaś chyba 120 występuje A później? w naturze. A później to papierek jakiś I palec. I palec. Grzebalec. To jest twój specjalny klucz do tego? Tak, to jest specjalne narzędzie. Tutaj cały ten szew odlewniczy jaki jest, chcemy sobie zniwelować, tak żeby nie miał gdzie osadzać się nagar. I tyle, taka jest misja dość prosta. Co się więcej uda, to się uda. Robię nową uszczelkę pod głowicę. Wielowarstwową, wielokolorową. A zabezpieczamy po to, żeby gdzieś tam te wszystkie latające opiły nie porysowały nam płaszczyzny zrobionej przez chłopaków. Oczywiście i tak się może to zdarzyć, więc jest szansa, że zwizytujemy ich ponownie, żeby wyrównać nasze ewentualne niedokładności. Kolejny dzień, kolejna właściwie zarwana nocka. Powiedzieliśmy, że będziemy coś z tym maluchem driftować, a przynajmniej próbować. No to odwiedził nas taki niesamowity kolega. Cześć, cześć. Będziemy na pewno tutaj dawać rady, jak tutaj wprowadzić malucha. Jest krótki, więc będzie nerwowo, ale... Nie, długi, czekaj, to długi jest. Długi jest? Długi jest, no rozstaw ma... Ale i tak jest krótki, Nie. jak na auto driftujące. Ma... No nie kłóćcie, kto ma długiego. Także tak wychodzi taki dosyć prostokącik fajny teraz. No to dobra. Ale no to plan, może być lepiej niż myślałem. Może mamy plan taki, żebyś mnie nauczył na tyle, żebyśmy zrobili jakąś parę driftową. No to na pewno. No, znaczy widziałem zawieszenie i już po tym wiem, że zapowiada się naprawdę bardzo dobrze. No zobaczymy, czy ubezpieczenie jest takie, żeby tutaj, żebym mógł się ubezpieczyć, żeby mnie nie walnął w ciebie. Beleczkę, no to słuchaj, pierwsze zawody tylko ona wygląda ładnie, później już można się No przyklejać. później dobra, to będziemy się doklejać. Także my działamy z głowicą dalej. Aha, no tu macie furę Bartka. Tak naprawdę. Głowica też wygląda zacnie tam do malucha. Podoba ci się, nie? Podoba mi się. No, mam nadzieję, że będzie zdawać egzamin. Zobaczymy. To na pewno, zobaczymy ile wypluje. Dobra, słuchajcie, tutaj mamy już ostatnie czynności tak naprawdę do uzbrojenia całej głowicy. Czyli mamy tutaj sprężynki zawrowe BC Racing. O, takie piękne. Oczywiście mocniejsze niż standardowe. Zaworki już są tutaj poustawiane. I jeszcze chyba Kazimierz będzie je troszkę docierał. Będziesz je docierał? I w niej głową. Już dotarłem Już dotarłeś, tak? No to Kazimierz dotarł wczoraj. Mamy trochę chrypkę, możemy o tym powiedzieć, że chyba to nie jakiś tam ten wirus na C, ale generalnie tak możemy dzisiaj troszkę gorzej mówić. Kazimierza też będę prosił o bo my jeszcze mamy, słuchajcie, bo mamy odpowiedzi na pytania.
dzisiaj. Musimy zrobić odpowiedzi na pytania, Albo migowym, albo na kartce będziemy pisali. ale damy radę. Jak macie pytania, to zostawcie je w komentarzu. W następnym odcinku będziemy się do wybranych pytań odnosić. To taka nasza jakby komunikacja z wami będzie. No i postaramy się mimo naszych chrypek dzisiaj na te pytania wszystkie na samym końcu filmu odpowiedzieć. Jeżeli wam się podoba, dajcie łapki w górę i dajcie subskrybuj, bo to też pomaga w promowaniu tego filmu. No a my kończymy składanie, uzbrajamy tą głowicę, później odpowiedzi na pytania. No, także działamy. Czyli myjesz wszystko po otworzeniu z woreczka. Tak. Zawsze to jest w jakimś takim smarze zabezpieczającym przed korozją, więc trzeba sobie oczyścić i nasmarować po swojemu ewentualnie. To czym smarujesz? No, zwykłym olejem, tak żeby ewentualnie, gdyby się nam kręciła ta podkładka ustalająca, żeby nie robiła jakichś śladów w głowicy, tylko żeby się ślizgała. Bo i sprężyna, i zawory, i wszystko w układzie rozrządu z reguły może się kręcić. Nigdy to nie jest tak i pierścienie na tłoku też nie ustawiają się w jednej pozycji, tylko z reguły gdzieś tam potrafią się przemieszczać. Trzeba te punkty łączenia ruchome przesmarować. Zmywamy zaworki tuż przed włożeniem na miejsce docelowe i będziemy je zaraz tam pakować. Posmarujemy czoneczki ładnie. Też olejem? Tak, też olejem, plus troszeczkę smaru grafitowego. Smar grafitowy jest taki wytrzymały na temperatury, więc nie wypłynie nam z prowadnic już, a co się wytopi, to się wytopi, a resztki grafitu zostaną i będą sobie tam smarowały nam czonki. Mamy złożoną głowicę, ładnie kolorowa się mieni tutaj od oświetlenia, jak się odpowiedni kąt złapie. No i będziemy zaraz ją pakować w worek i sobie będzie czekała na dół. Cześć. Koniec, pa. Nie, odpowiedzi teraz. Pytanie, odpowiedzi. To dawaj to. Dzień dobry, imię i nazwisko poproszę. Moje? Zygfryd. Czuję się jak przed maturą. Okej, to zaczynamy. Nie było lepiej starego zostawić i zacząć po prostu nowego projektu, skoro i tak z tego co widzę 90% to nowe elementy? Pytanie po prostu z ciekawości. Może i tak, ale no cóż, tak wyszło po prostu. Ten projekt modyfikuje z czasem. Zaczęliśmy od szerszych kół tak naprawdę, a skończyliśmy na budowie całkiem nowego samochodu. Może być tak nawet w tej chwili, że dojdziemy do któregoś etapu i cofniemy się 2 kroki wstecz. Powiemy, że niektóre rzeczy nie były potrzebne, ale je zrobiliśmy. No ale niestety to jest projekt, który powstaje w naszych głowach i każda zmiana wymaga jakiejś reakcji. No niestety tak wyszło. A jak wygląda sprawa z aerodynamiką? Jak planujecie wykonać ospoilerowanie tego auta? Jeśli chodzi o aerodynamikę, to myślę, że z malucha i tak nie da się zrobić jakiegoś tam super bolidu. Natomiast na pewno elementy aerodynamiczne typu splitter, jakiś spoiler, kanarcy czy inne detale będą funkcjonowały tak, aby zoptymalizować jak się da bryłę malucha. Cześć Damian, wspomniałeś, że dach jest szerszy od typowego 126p. Skąd wzięliście nowy dach od 127? Pozdrawiam. Dach jest z Fiata 125p. Wymyśliliśmy, że poszerzymy malucha. No i były dwie możliwości. Albo BMW, chyba E36? E30. E30, jeszcze starsze. E30 albo właśnie duży Fiat. No i udało się taki dach dorwać w bardzo dobrych pieniądzach. Właściwie prawie za darmo, więc stwierdziliśmy, że tak. I dokładnie prawie idealnie pasuje do boczków z małego Fiata. Nieduże przeróbki, więc idealnie siadł. Jaką skrzynię planujecie wsadzić? Skrzynia będzie dwusprzęgłowa od Volkswagena, tak zwane DSG. Czy pojawicie się na następnej edycji wyścigu górskiego Przątki? Tego nie wiemy. Chcielibyśmy bardzo jeszcze w tym roku się pojawić.
postaramy się złożyć samochód tak, żeby udało się przejechać. Może niekoniecznie już będzie w barwach, ale takie porządne testy. Czy Kazik ma jeszcze białego bisa lub czy wie, co się z nim dzieje? Nie mam już dawno białego bisa i nie mam pojęcia, co się z nim dzieje. Jak myślicie, jaka będzie prędkość maksymalna? Teoretycznie pewnie chcielibyście usłyszeć, że im szybciej, tym lepiej. Natomiast no, pewnie będzie ponad 200 na godzinę, ale ile to nie wiem. Na pewno będzie ograniczona z tego, co Kazimierz mówił. Dla mnie maksymalna prędkość mogłaby być 180 km na godzinę. W zależności, jeżeli byśmy jechali na oczywiście GSMP, jakieś trasy, ale jeżeli byśmy jechali na jakieś szybsze tory, no to może ta prędkość będzie większa. Zrobiliście zawieszenie od zera, aby miało to wszystko ręce i nogi, a wy po tym dajecie dystanse do felg, które zmieniają i psują filozofię zawieszenia. No tak. No niestety tak wyszło przy tej szerokości felgi, że nie dało rady inaczej niż po prostu dorzucić dystans przy okazji tylnego zawieszenia. Natomiast w tylnym zawieszeniu niewiele nam to psuje, nie zmienia to żadnych promieni zataczania ani zawracania tym bardziej, także poza większym naciskiem w łożyskach nic nam to nie wnosi.